Cześć Wam, witam serdecznie, cieplutko. Dzisiejsza bajka ma tytuł 3 czasy. W Królestwie Świat Bajki było dużo wiosek i różnych miasteczek i miast. W jednej z wiosek mieszkała przecudna rodzina. Ta rodzina z pokolenia na pokolenie była coraz większa i coraz więcej było osób zamieszkujących wioskę. Powodziło im się bardzo dobrze. Wszyscy byli szczęśliwi, radośni, wiedzieli, co mają robić, umieli jeden drugiego obdarzać miłością. Wszystko się działo dobrze. Do momentu, aż nad rzekę, nad którą była wioska, przybył dużych rozmiarów smok. Smok był samorodny, to znaczy potrafił rodzić potomstwo bardzo szybko. Bez tego, że potrzebował żonę do rodzenia dzieci, mimo że był mężczyzną, jako ten smok, dzieci było coraz więcej. Smoczątka spacerowały tam i z powrotem po brzegu rzeki i najpierw wieśniacy podchodzili do smoków, patrzyli, co one robią, ale jak zaczynały zionąć ogniem, no to wiadomo, że wracali do domów. Można powiedzieć, że się bali, uciekali. Taka była prawda. Uciekali od smoków. Ale smoków było coraz więcej. I gdy ich już było tysiące, a oni po wodę do picia, gotowania, do prania i do różnych czynności musieli przebiegać czy iść wiele różnych kilometrów, zdecydowali, że się przeprowadzą w inne miejsce, też tam, gdzie będzie rzeka, ale gdzie będzie życie bez smoków. Przeprowadzili się 10 kilometrów dalej. Przy rzeczce, nad którą założyli swoje miejsce pobytu, brak było smoków, ale jak się domyślacie, w 3-4 miesiące później już smoki też były. Cóż było robić? Zaczęli podróżować, szukać nowych rzek, ale smoki tak jakby razem za nimi wędrowały. 10. raz już założyli wieś, w której zamieszkali, i tym razem smoków nie było aż 5 lat. Ale po 5 latach znowu smoki przybyły. Mieszkańcy, którzy ciągle przed nimi uciekali i ciągle się ich bali. Bali się nieznanego i tego, że nie wiedzieli, co i jak mają zrobić i jak postąpić z tymi smokami, bo gdy tylko się zbliżali, to smoki rozdziawiały paszcze i ziały ogniem. Pewnego dnia najstarszy w rodzie rzekł: no tyle już podróżujemy. Może czas już zostać w tym miejscu. Może pójdę poznać te smoki. Może z nimi się dogadam. Może z nimi porozmawiam. Może poznam, o co im w ogóle chodzi. Nie wiem, co zrobię, ale czas, by przestać uciekać od smoków. Czas, rzekła w wiosce najstarsza też kobieta.
Skoro i ty tak mówisz, a jesteś bardzo mądra, to powiedz, co ja mam zrobić? No wiesz, do tej pory uciekaliśmy od smoków. Lęk, strach, obawa, bojaźń sprawiały, że smoki nas przerażały, bo nie znaliśmy smoków. Może czas się pogodzić, że mieszkają obok nas, blisko nas? Po prostu. Może czas zajrzeć w swoją przeszłość. Czego do tej pory żeśmy się tak bali? Zajrzeć w swoją przeszłość? Ciekawe. No tak, zajrzeć w swoją przeszłość, bo może te smoki nam uświadamiają wszystko to, czego żeśmy się w przeszłości bali. O, wiesz, powiem ci szczerze, uciekaliśmy, strach nas gonił, lęk, obawa, bojaźń. Nigdy nie zadaliśmy tak ważnych pytań. Warto się nad tym zastanowić. I wszyscy w wiosce usiedli w kręgu. Jeden mówił, że się tego bał w przeszłości. I gdy się tego bał, a poszedł następnego dnia nad rzekę po wodę, to smoka zobaczył. I miał okazję, możliwość zastanowić się nad swoim lękiem, ale dopiero dzisiaj to widzi i wie, że ten smok pojawiał się tylko i wyłącznie wtedy, gdy on się czegoś bał. Drugi, który siedział w kręgu, powtórzył historię podobną. I gdy tak mówili całe 2 godziny, każdy zobaczył, że spotkał się ze smokiem nad rzeką, idąc po wodę czy na spacer, tylko i wyłącznie wtedy, gdy czegoś się bał. Warto wyciągnąć konkluzję, powiedział najstarszy rodu w wiosce, że smoki pojawiały się i pojawiają wtedy, gdy brak jest zastanowienia się nad tym, czego się w przeszłości baliśmy. To tak, to prawda, tak. No ale co z tym zrobić? No wiesz, trzeba się zastanowić i trzeba być świadomym, że wszystko w życiu ma swój sens. Wszystko, co nas spotyka po to, żeby przemyśleć przeszłość. A jak przemyślimy przeszłość, to wtedy wchodzimy w teraźniejszość. A gdy wchodzimy w teraźniejszość, to budujemy w ramach tych działań przyszłość. Warto pamiętać o 3 czasach. Mądrze mówisz, bardzo mądrze. I wszyscy w kręgu stanęli. Zaczęli się przytulać jeden do drugiego, bo zrozumieli, po co od lat widzieli smoki. Pracowali cały wieczór, wypowiadając swoje lęki i strachy w swoich domach, pytając, co mają zrozumieć i jak, albo wewnętrznie, albo jeden drugiego, żeby mogli się dowiedzieć, jak żyć bez strachu. I następnego dnia rano najstarszy z rodu powędrował nad rzekę. Wyobraźcie sobie, ani jednego smoka. Wymiotło, czy co? Wczoraj ich tu były tabuny. Brak smoków. Ciekawe. Bardzo dobrze przepracowałem przeszłość. Zadałem wszystkie pytania. Zrozumiałem swoje lęki i strachy. Gdzie jestem? W czasie tu i teraz. No i gdy wrócę do wioski, powiem o tym.
rzekł. Za 10 minut już był w wiosce, ale jak się okazało, wszyscy, którzy pracowali wewnętrznie i pytali różnych w wiosce, co mają zrobić, żeby przestać się bać, zrobili to samo, co najstarszy rodu wioskowego. Też poszli nad rzekę. No i jak się domyślacie, część spotkała smoki. Druga część już była bez spotkania ich. Ci, którzy spotkali smoki, dowiedzieli się, że brak jeszcze do końca przepracowania przeszłości. Brak. A ci, którzy byli już bez zobaczenia tych smoków, uświadomili, że są w czasie tu i teraz i ta podróż do wioski i samo to zdarzenie miało prawo budować ich przyszłość. Od tamtego czasu w Królestwie Świat Bajki wszystkie dzieci i wszyscy wiedzą, że jak pojawia się smok, to strach, lęk, obawa, bojaźń i trzeba koniecznie rozprawić się z tym, czego ktoś ma prawo nie wiedzieć z przeszłości, w ramach tego, co się zdarzyło, by wylądować w czasie tu i teraz i by wybudować przyszłość, a przyszłość to spełnienie. I z tego słynie Królestwo Świat Bajki. To jego wkład w wiedzę o tym, jak żyć bez strachu, lęku, obawy, bojaźni. Dziękuję.